Cześć, tu Dorota. Witajcie na kanale Polish with Dorota. Dzisiaj druga część lekcji o odmianie polskich nazwisk. To jest bardzo praktyczne, szczególnie jeśli mieszkacie w Polsce i macie kontakt z Polakami na co dzień. No bo każdy ma nazwisko i jeśli rozmawiamy używając nazwisk, to musimy te nazwiska odmieniać. W ostatniej lekcji nauczyliście się, jak odmieniać nazwiska rzeczownikowe, czyli takie, które wyglądają jak rzeczowniki. Nazwiska takie jak na przykład Nowak, Sienkiewicz, czy Wajda, Bareja, albo Lato, czy Chorodko. O tych nazwiskach mówiłam w tej lekcji. Jeśli jeszcze jej nie oglądaliście, to obejrzyjcie ją później. Link jest w opisie filmu. Dzisiaj będę mówić o nazwiskach przymiotnikowych, takich, które wyglądają jak przymiotniki. I ten temat jest dosyć trudny, ale rzadko się o nim mówi, bo tak naprawdę dopiero na egzaminie C2, czyli na najwyższym poziomie języka polskiego, sprawdza się znajomość, umiejętność odmiany polskich nazwisk. No ale myślę, że nawet jeśli jesteście na poziomie A2, to możecie to zrozumieć, jeśli rozumiecie polską gramatykę i przypadki. I w mojej szkole online uczymy oczywiście też osoby na poziomie A2, uczymy gramatyki, ale nie tylko. Uczymy też osoby na innych poziomach A1, B1 czy B2. I właśnie w sierpniu 2026 roku zacznie się nowy kurs na poziomie B2 dla osób, które chcą zdać egzamin B2. To jest już wysoki poziom, naprawdę. Jeśli zdacie egzamin B2, to znaczy, że bardzo dobrze mówicie po polsku. Więc jeżeli czujesz się na siłach, to skontaktuj się ze mną, umówimy się na bezpłatną konsultację. Ja sprawdzę, jaki jest Twój poziom w tym momencie i zobaczymy, czy możesz dołączyć do tej grupy, a nauczycielką będzie Karolina, która jest świetną nauczycielką, ma duże doświadczenie i współpracuje ze mną, jest nauczycielką w mojej szkole już od wielu, wielu lat. Chyba od 8. Więc wiem, że będziecie w dobrych rękach. A teraz w tym momencie ja jestem Waszą nauczycielką i nauczycie się dziś, jak odmienia się nazwiska przymiotnikowe. Nazwiska przymiotnikowe można podzielić na takie dwie grupy. Pierwsza grupa to są te nazwiska, które kończą się dla mężczyzn na ski, cki, na przykład jak Kowalski, Bielecki, a dla kobiet na ska, cka, na przykład Kowalska, Bielecka. Tak, uwaga, jeśli mężczyzna ma na nazwisko Kowalski, to jego żona albo jego córka ma na nazwisko automatycznie Kowalska. Jeśli mężczyzna ma na nazwisko Bielecki albo Nowacki, to jego żona albo córka automatycznie ma na nazwisko Nowacka albo Bielecka. Tak. No, oczywiście żona może zostać przy swoim nazwisku, tak? Ale generalnie
chodzi mi o to, że żona albo córka nie nazywa się Kowalski. Nie. Jeśli Polacy widzą, że ktoś nazywa się Anna Kowalski albo Monika Bielecki, to myślą, że aha, to jest osoba z zagranicy. Ta osoba nie wychowała się w Polsce. Tak zwykle jest. I teraz, jak odmieniają się te nazwiska? Odmieniają się jak normalne przymiotniki, czyli na przykład jak przymiotnik niebieski czy niebieska. Przykład: Michał Nowacki i Barbara Nowacka. Jak odmieniamy te nazwiska? Znam Michała Nowackiego, znam Barbarę Nowacką. Nie znam Michała Nowackiego, nie znam Barbary Nowackiej. Powiedz to Michałowi Nowackiemu, powiedz to Barbarze Nowackiej i miejscownik: mówię o Michale Nowackim, mówię o Barbarze Nowackiej. To jest naprawdę łatwe i regularne. Tutaj macie wszystkie formy nazwiska Nowacki i Nowacka w liczbie pojedynczej. Przerwa na reklamę. Reklamę czego? Reklamę mojej szkoły. W mojej szkole online możecie uczyć się przez cały rok. Kursy zaczynają się nie tylko we wrześniu, październiku albo w lutym. Nie, możecie dołączyć do kursu w każdym momencie, również latem, w lipcu, w sierpniu, ale też w grudniu czy w marcu. Wystarczy, że napiszesz do mnie wiadomość przez moją stronę. Spotkamy się na bezpłatnej konsultacji. Ja sprawdzę, jaki masz poziom i wtedy wybiorę najlepszą grupę dla Ciebie i będziesz uczył się polskiego z moimi wspaniałymi nauczycielami. Szkoła funkcjonuje już od 13 lat, a od ponad 4 lat uczymy tylko online. Więc nawet jeśli nie mieszkasz w Polsce, to możesz uczyć się polskiego z nami. Link, żeby się ze mną skontaktować, jest w opisie filmu. To była pierwsza grupa nazwisk przymiotnikowych. Druga grupa nazwisk przymiotnikowych to są nazwiska, które albo mogą być przymiotnikami pospolitymi, czyli słowami, które naprawdę coś znaczą. To mogą być nazwiska jak chytry, chytra, chudy, chuda, biały, biała, cudny, cudna. Tak, to mogą być nazwiska i poznałam osoby, które noszą te nazwiska. Ale też mogą to być nazwiska, które wyglądają jak przymiotniki, ale teraz nie są tymi przymiotnikami, nie znaczą nic konkretnego, tak jak na przykład chudy czy biały. To są nazwiska typu szczęsny, szczęsna, budny, budna, masny, masna. I te wszystkie nazwiska mogą odmieniać się tak jak przymiotniki męskie, jeśli nazwisko nosi mężczyzna i to nazwisko kończy się na Y albo czasami I, albo odmieniają się jak przymiotniki żeńskie, jeśli nazwisko nosi kobieta, oczywiście wtedy nazwisko kończy się na A. Więc to może być taka sytuacja. Mamy dwie osoby o nazwisku Chudy i jest Karol Chudy i
Dominika Chudy. Jak będziemy odmieniać te nazwiska? Znam Karola Chudego, znam Dominikę Chudą. Nie znam Karola Chudego, nie znam Dominiki Chudej. Rozmawiam z Karolem Chudym, rozmawiam z Dominiką Chudą. I tak dalej, i tak dalej. Tutaj widzicie nazwisko Chudy i Chuda we wszystkich przypadkach w liczbie pojedynczej. No ale słuchajcie, jest też taka możliwość, że kobieta będzie również miała na nazwisko Chudy, albo chytry, albo biały, albo szczęsny, albo masny. Tak, kobieta może zdecydować, czy nazywa się Dominika Chuda, czy Dominika Chudy. Nazwiska przymiotnikowe dla kobiet mogą być nieodmienne, czyli kobieta może nazywać się Dominika Chudy. Wtedy mówimy: znam Dominikę Chudy, nie znam Dominiki Chudy, rozmawiam z Dominiką Chudy. Więc może być to Dominika Chudy, Anna Chytry, może być to Maria Cudny, może być to na przykład Magda Masny. Tak też może być i to konkretna osoba o tym decyduje, no albo jej rodzice. Tak? Jeśli dziewczynka się rodzi, to też rodzice mogą zdecydować, czy będzie nazywała się Chudy, czy Chuda, albo jeśli kobieta wychodzi za mąż, za mężczyznę, który ma na nazwisko Chudy, to może zdecydować, czy chce nosić nazwisko Chudy też, czy Chuda. No to jeszcze raz podsumujmy to. Mamy nazwiska przymiotnikowe. Te, które kończą się na ski, cki dla mężczyzn, ska, cka dla kobiet, odmieniają się jak przymiotniki męskie lub żeńskie. Po prostu jak przymiotnik niebieski, niebieska. I tyle. A jeśli mamy nazwiska przymiotnikowe, które najczęściej kończą się na y, jak chudy, biały, cudny albo szczęsny, znany polski bramkarz, piłkarz, to wtedy te nazwiska też odmieniają się jak przymiotniki męskie, jeśli nosi je mężczyzna, a jeśli chodzi o kobiety, to nazwisko kobiety może na końcu mieć a, na przykład Anna Chytra lub Dominika Chuda, i jej nazwisko będzie się odmieniać jak przymiotnik żeński. Lub te nazwiska mogą pozostać w formie męskiej i kobieta może nazywać się Anna Chytry lub Dominika Chudy i wtedy jej nazwisko się nie zmienia. Tak to wygląda. Ale najłatwiej po prostu znaleźć słowo w języku polskim, które ma podobną budowę i po prostu odmieniać nazwisko tak jak to słowo. Więc na przykład nazwisko Kaczmarek odmienia się jak słowo kotek, a nazwisko Kowalski odmienia się jak słowo niebieski. Nazwisko Wajda odmienia się jak słowo pajda. I tak dalej, i tak dalej. Więc proszę, odmieniajcie nazwiska, jeśli tylko można to robić. I tak samo działa to z nazwiskami obcymi. Więc jeśli mamy obce nazwisko, które kończy się na spółgłoskę, odmieniamy je tak samo jak polskie nazwiska, które kończą się na spółgłoskę. Jeśli kończy się na a, odmieniamy je tak samo jak polskie nazwiska, które kończą się na a. To tak
generalnie nie będę już mówić tutaj o nazwiskach obcych, bo to jest troszkę inna sprawa, ale już wiecie, co można robić. Znacie pewne techniki, jak odmieniać nazwiska polskie i też niektóre nazwiska obce. Brawo! Już wiecie, jak odmieniać nazwiska. Świetnie! To jest drugi filmik na ten temat. Pamiętajcie, że był jeszcze wcześniejszy filmik i link do niego jest w opisie. Myślę, że to była bardzo praktyczna lekcja i jeśli Wam się podobała i jeśli chcielibyście mi podziękować, to najlepszy sposób, żeby to zrobić, to kupić jeden z moich kursów wideo na mojej stronie albo zrobić donację. Jeśli zdecydujecie się kupić jeden z moich kursów wideo, to nie tylko pomożecie mi, ale też będziecie ulepszać swój polski. Wszystkie linki są w opisie filmu. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnych lekcjach. Pa!